Witam Was serdecznie. Dzisiejsze czytanie to czego dusza pragnie najbardziej. Przyjrzymy się, czego pragnie na ten moment, co jest dla niej ważne do wzrostu i do rozwoju. Przed Tobą 3 wybory. Poczuj, który najbardziej do Ciebie przemawia. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, bezterminowe, energetyczne, więc zawsze weź ze sobą tylko to, co Cię wspiera, to, co jest dla Ciebie ważne. Resztę zostaw. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości, lajków. Jeżeli masz problem z wyborem, to zamknij sobie oczy, zatrzymaj ten film, weź kilka głębokich wdechów, wydechów, otwórz oczy i dokonaj wyboru. Masz tyle czasu, ile potrzebujesz. Natomiast my teraz przechodzimy do wyboru pierwszego. Wybór pierwszy. Czego Twoja dusza pragnie najbardziej? I przychodzi mi tutaj taki mocny przekaz spokoju i Twojego spokoju, aby to, co się dzieje teraz na świecie globalnie, ale też ale przede wszystkim na świecie, sytuacje, które są, aby one nie były za duże w porównaniu do świata Twojego własnego. Abyś nie przedkładała wydarzeń na świecie jako tych najważniejszych. Tutaj mówi, odwróć proporcje, zostaw te wiadomości, te informacje, które przychodzą o różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Tutaj mówi, zostaw te media, zostaw to i zwróć uwagę na swoje życie. Zwróć uwagę na to, czego chcesz. Bo mówi mi, że wprawdzie to, co się dzieje na świecie, ma wpływ na nasze życie, ale o wiele ważniejsze jest to nasze życie, bo ono będzie kształtować Twoje decyzje, dalsze wybory, jak gdyby tą sytuację, tak jakby wszystko ulegało odwróceniu w momencie, kiedy skupisz się na sobie. Bo tutaj Twoja dusza mówi, że te proporcje są zachwiane, że jest troszkę na Twojej głowie, w Twoim umyśle poukładanych rzeczy, które są poukładane przez właśnie wiadomości, sytuacje, przez poglądy, przez schematy, których byłeś nauczony, a tutaj mówi, zatrzymaj się w tym, przyjrzyj się swojemu życiu, zobacz, jak chciałabyś, aby ono wyglądało. Twoja dusza pragnie zatrzymania dla Ciebie, ale takiego zatrzymania, żeby mogła wzrosnąć, żeby mogła Ci dać dużo pięknych rzeczy, ponieważ nie przywiązując aż takiej uwagi, nie zwracając uwagi tak na swoje życie, tylko wybiegając w świat mediów, wiadomości, bardzo wiele w swoim życiu nie zauważasz, szybko wokół tego przechodzisz, albo właśnie nie zauważasz i to nie wzrasta. Twoja dusza mówi, pragnę wzrosnąć, pragnę dać Ci dużo wspaniałych rzeczy, obok Ciebie dużo możliwości, których w ogóle nie widzisz. I ta dusza woła, 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 woła. Dobrze. To co jeszcze chcę tutaj Ci powiedzieć? Ta karta, czuję, że to jest ta karta. Ona mówi, że ten świat rządzi się pewnymi zasadami, pewnymi usztywnieniami, ale pod tym jest Twoje życie. Tu cały czas mi wskazuje, Twoje życie to nie jest to, co oglądasz, widzisz. I że nie do końca wszystko to, co widzisz, jest takie, jak powinno być, że ono Cię zamyka, robi Ci takie mocne w umyśle zamknięcia, takie, wydaje Ci się, że nie ma wyjścia, że tak ma być, że tak zawsze było, że to jest takie usztywnione. A dusza mówi nie, to nie tędy droga. Zmień i wzywa Cię do takiego detoksu informacyjnego. Odstaw, puść to.
Nie słuchaj tego, co mówią inni. Tak, pobądź, wznieś się ponad to. Zobaczysz wtedy, jak uregulują się Twoje emocje. Zobaczysz, gdzie warto, czemu warto się przyjrzeć, czemu oddać uwagę. Zostań przy sobie, bardzo mocno Cię dusza nawołuje do zatrzymania przy sobie, do spędzenia czasu ze sobą, do zmiany percepcji, bądź ze sobą, jakkolwiek to chcesz, czy to wyjdziesz na spacer, czy pomedytujesz, czy się po prostu wyśpisz, ale tutaj czas na wyciszenie, zostawienie, oddalenie się od głośności tego świata. I czuję, że jeszcze jedna karta z tej talii chce tutaj przyjść do wyboru pierwszego. Właśnie, mówi tak, bądź obserwatorem, zamień się w obserwatora swojego życia. Bądź obserwatorem. To, że w tym momencie nie zauważasz pewnych rzeczy, jest wypadkową sytuacji, masz w sobie bardzo dużo sił do działania, do zmiany, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak wiele, tylko zacznij obserwować świat wokół siebie, zatrzymaj się, nie pozwól, aby Cię to wszystko wciągało. Tego pragnie Twoja dusza. Weź to, co z Tobą rezonuje, dla swojego najwyższego dobra. Życzę Ci wszystkiego dobrego. A ja przejdę teraz do wyboru drugiego. Wybór drugi. Czego dusza pragnie najbardziej w tym momencie? I takie mam odczucie, ta dusza pragnęłaby sprawiedliwości, ale jak mówię to słowo sprawiedliwość, to czuję taki ból tutaj. Co się za tym kryje jeszcze? Zobaczymy, co te energie chcą powiedzieć, co ta dusza chce powiedzieć do Ciebie. Że ta sprawiedliwość czasem jest inna niż ludzka. I tu mi mówi tak, pozamykaj wiele okienek, które masz, tych spraw. Te okienka to takie Twoje sprawy w życiu, które Cię zabolały, które są niedokończone. I mówi mi, wiesz, to od Ciebie zależy dalsza podróż Twoja, czy będzie Ci w życiu jaśniej, czy ciemniej, jakkolwiek to rozumiesz, czyli jak bardziej Twoja droga będzie jaśniejsza, czy ciemniejsza, czy będziesz chcieć bardziej iść w lekkości, czy rozpamiętywać. Tutaj mówi, wiesz, wybór zależy od Ciebie i tutaj nie chodzi o wybaczanie, tylko o zostawianie. Czyli to się wydarzyło, było mi z tym ciężko, było to trudne w moim życiu. Na pewno z tego też, bo tutaj mi tak pokazuje mocno, że z tego przyszły dla Ciebie profity, których możesz nie widzieć, ponieważ się wzmocniłaś, nauczyłaś. Tak, poraniłaś też w wielu sytuacjach, ale to Cię nauczyło, ale tutaj mówi takie jest przesłanie. Niech ta lekcja nie będzie dla Ciebie ciężkością, niech Ci doda lekkości, czyli przyjrzyj się tym rzeczom, bo to nie należy uciekać, tylko przyjrzyj się, podziękuj albo pożegnaj, w zależności od tego, jak bardzo to było mocne. Może dzisiaj nie jesteś w stanie podziękować. Pożegnaj, a powiedz, że idziesz dalej w lekkości, że idziesz do własnej zmiany, że idziesz swoją drogą, że to zostawiasz. Tutaj Twoja dusza wzywa Cię do właśnie tego zamknięcia i zostawienia. Nie żyj w przeszłości, nie żyj też w iluzji sprawiedliwości, bo to jest takie słowo, które ma tak wiele warstw, pokazuje mi się w tak wielu odcieniach i możesz zostać w to uwikłana,
i zostać tam, zamiast prowadzić swoje życie na własnych zasadach, bo Twoja dusza chce Cię prowadzić Twoją własną drogą, więc czas zostawić rzeczy, nawet jeżeli były trudne, bo jeżeli ich nie zostawisz, to w dalszą podróż zabierasz trudne rzeczy. Czy na pewno chcesz iść z takim bagażem? Czy jest Ci to potrzebne? Ta Twoja dusza mówi, wiesz, mamy fajne rzeczy do zobaczenia, do doświadczenia. Trudno z takim bagażem iść dalej. A wyciągam wnioski, biorę z tego, co najlepsze i idę dalej swoją drogą. Nową, własną drogą, która jest utkana z moich doświadczeń, ale nie z takiego zatapiania się, nie z takiego bagienka, jak mi było źle, ja tam zostanę i oskarżę cały świat i co za głupoty. Tylko tak, ale nauczyłam się dzięki temu tak wiele rzeczy. Jestem teraz taką osobą i ja już wiem, jak reagować na pewne. A jak nie wiem, to się nauczę, to zobaczę, to doświadczę. Bo tutaj pokazuje piękno, Twoje piękno, ta dusza pokazuje, tylko mówi, chodź, idziemy inaczej, tak? Zostawmy to, żeby nie utknąć w tym miejscu. Dobrze, co dalej? Czego ta Twoja dusza pragnie i Ci pokazuje? Koniec już z jakimiś tajemnicami, kryciem emocji. Nie chcę tego. Nie chcę, koniec już z tym, to przemilczałam, to nie powiedziałam, tu czuję żal, czyli właśnie tych masę otwartych okienek, różnych takich z problemem. Nie, Twoja dusza mówi, zostawiamy to, już koniec, chodź, idziemy w nową drogę. Tak, i mimo, że płonie serce nam czasem z bólu, z niesprawiedliwości, że może coś nie będzie dokończone, może dużo rzeczy nie będzie po Twojej myśli, może jeszcze tam w sercu będzie się wiele tliło, to od Ciebie zależy. To jest Twój wybór, co zrobisz, czy zostaniesz i będziesz patrzeć na to i usilnie tkwić w tym, że ma być tak i tak, a tam się to nie będzie wydarzać, czy będziesz coś ukrywać, nie otwierać przed sobą. Od Ciebie zależy następny Twój krok i Twoja dusza mówi, chodźmy, bardzo Cię do tego zagrzewa, chodźmy stąd. Twórzmy nową rzeczywistość na bazie tego, czego doświadczyłaś, bo to jest piękne, mimo że może być dla wielu osób tutaj pewne rzeczy bardzo bolesne, to one naprawdę nie chcą, abyś tu została. Nie chcą, abyś cierpiała. Nie chcą, abyś to niosła. Wyciągnij wnioski, idź do nowego. Idź do nowego, nawet jeżeli czujesz ból, opór, rozpacz. Jeżeli zostaniesz w tym bólu, rozpaczy na kolejny czas. A dusza mówi, po co? Idziemy. Zobaczmy, co dalej. Wszystko mija, idziemy do przodu, to też zbudujemy nową drogę. Dobrze. Tak. Zacznij karmić się dobrymi rzeczami. Tym, że masz prawo i jest dla Ciebie, fajne rzeczy są. Ta droga Twoja duszy mówi, wiesz, naprawdę mam takie dla Ciebie fajne rzeczy. Oczywiście są tam ciężkie myśli, jak, dlaczego, nie wiem, bez sensu, dużo, ale zacznij się karmić dobrymi, że to jest Twoje życie. I jeszcze fajnych wiele rzeczy przed Tobą. I ta Twoja dusza chce Cię tam prowadzić. Pozwól sobie na to. Nakarm się, kieruj swoje myśli, uwagę do dobrych rzeczy. Tu mi cały czas się podkreśla, to jest Twój wybór, tak? Nie jest lekki, tak? Ale efekt, gdy zdecydujesz, że zostawiam te ciężary i idę w inną stronę, w swoim tempie, czasem z tymi negatywnymi myślami, jeszcze z tym odczuciem w sercu, ale nie karmię się tym bólem, tylko karmię się moją drogą, którą chcę mieć, co tam chcę mieć, czego chcę doświadczać.
Jeżeli będziesz chciała zostać i rozpamiętywać, to tam zostaniesz. Ale dusza mówi nie. Jest dla ciebie coś innego, dobre, radosne, trzeba przejść przez pewne rzeczy, ale jest. I tutaj mocno czuję, wybór należy do ciebie. I życzę ci podjęcia dobrych decyzji w swoim tempie, kroczenia, bo te myśli, sytuacje będą się pojawiać, ale to ty decydujesz, to ty masz siłę sprawczą i masz do tego moc. A jest to czytanie ogólne, energetyczne, bezterminowe. Weź tylko to, co z tobą rezonuje, wykorzystaj dla swojego najwyższego dobra. Dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości, lajków i życzę ci wszystkiego dobrego. A my przechodzimy do wyboru trzeciego. I wybór trzeci, czego dusza pragnie najbardziej. Twoja dusza pragnie, abyś mocno stąpała po ziemi, ale w lekkości, w takim poczuciu, że wszystko jest dla ciebie możliwe, a że materia ma ci służyć. Ale tutaj takie czuję, jak to przekazać, bo chcę, aby twoja droga była ziemska, ale nie właśnie, żeby była ziemska, ale nie taka, żebyś był taki powiązany z nią, taki nie mam tyle, nie posiadam tyle, coś jeszcze tam, coś jeszcze więcej, bo tutaj mówi bądź w panowaniu nad tym. Niech to nie panuje nad tobą, tylko ty bądź w panowaniu nad materią, pieniędzmi, swoim życiem. I ta dusza chce ci pokazać, że ty tutaj masz rolę zarządzającą, tak? I możesz być w tym w lekkości. To nie musi być trudne, ciężkie, to nie musi być mega wyzwanie, że jest przed tobą obfitość, która jest po prostu lekko do zebrania, jakkolwiek teraz ci to może wydawać. Co tutaj jeszcze? Ale ta dusza chce, żebyś zauważył ziemię, że to jest takie dziwne przesłanie, bo tak jakby ta energia się bardzo mocno tutaj kręciła, tej twojej duszy, że możesz na tym świecie mieć to, co chcesz. Że ten świat materialny, ta droga twojej duszy chce ci pokazać, że ten świat materialny też jest ważny i jest fajny. I może być radosny. Żeby się poprzyglądać temu, że masz możliwość decydowania. I za każdym razem, jak to mówię, to czuję taki rodzaj odcięcia. Tak jakby, a to jest niemożliwe, to nie może być tak. A dusza mówi, wiesz co, nie podchodź do rzeczy tak powierzchownie, bo takie jest odczucie jakby do tej materii, do tego, czego chcesz. To jest takie było wszystko gdzieś tam, gdzieś w jakimś oddaleniu. A dusza mówi, to ty decydujesz, jak ma wyglądać twój dom, ile masz zarabiać. Chociaż tobie się to wydaje gdzieś nie do końca, czuję takie energie, takie nie do końca, nie wiem. Tutaj jest, wszystko jest w twoim umyśle.
Wszystko jest w Twoim umyśle i Ty sama zamknąłeś swój umysł na coś i Ty możesz to otworzyć. Czy to jest związek, czy to są pieniądze, czy to jest posiadanie domu, czy posiadanie przyjaciół, wszystko to są kody w Twoim umyśle i tutaj bardzo mocno czuję, dusza pragnie, abyś te kody poznał, abyś odkodował to, abyś poprzyglądał swojemu życiu, gdzie czujesz, że coś jest nie tak, niemożliwe, że jakby duże, fajne, dobre to coś nie dla mnie, albo gdzieś odległe, albo tak jakby to nie miało podstaw. No takie bardzo dziwna, taka ruchliwa energia a to mi mocno wskazuje, wszystko jest w Twoim umyśle, to wszystko jest jakby z pewnymi schematami, z zapętleniami i Ty masz do tego dostęp, tylko Ty możesz to rozszyfrować, więc jeśli chcesz, przyjrzyj się, zatrzymaj się przy tych swoich schematach i rozkoduj to. Krok po kroku, kawałek po kawałku, zatrzymaj ten wir, tą niewiarę i zadziałaj. A co jeszcze jeden wysłanie? Trzeba się przyjrzeć swoim emocjom z tym związanym. Trzeba temu procesowi zaufać, że przyglądając się swoim emocjom, swoim myślom, uspokajając przede wszystkim te emocje, wtedy dojrzysz więcej. Bo jeżeli jest, a nie, to jest niemożliwe, tamto coś, nie, no to trudno tutaj jest to zatrzymać. Natomiast ja mówię, klucz jest w Twoich rękach, wyciszenie emocjonalne, zobaczenie, że tak, ja mam na to wpływ i poprzyglądanie się tym dziedzinom życia, a Twoja dusza mówi, które są dla Ciebie najważniejsze. Czy to sfera materialna, czy to dom, czy to relacja, czy to posiadanie czegoś. Przyjrzyj się schematom, które tam są. Dlaczego to gdzieś tak wiruje, tak się wydaje gdzieś tam odległe, bo Twoja dusza chce, abyś zaznał tutaj na ziemi, teraz, tego wszystkiego, co jest ziemskie, dobre i dla Ciebie wskazane, to, czego pragniesz. Natomiast zaprasza Cię do poprzyglądania się tym schematom. Czuję, że jeszcze jedna karta z tej talii, co by tutaj mogło pomóc. No tak, połączenie się ze swoją intuicją, a połączenie się, prośba o pomoc sił wyższych, Twoich opiekunów duchowych, w cokolwiek wierzysz, w Boga, ale z takich, żeby Cię poprowadził, żeby były znaki, żebyś poczuł, tutaj jest mocno, zatrzymaj się, zobacz te emocje, umysł, poproszenie przewodników duchowych i jest to wszystko do odczarowania i do ułożenia po swojemu, na nowo. Tylko tu trzeba się temu przyjrzeć, ewidentnie. Weź to, co z Tobą rezonuje, bo jest to czytanie ogólne, energetyczne, więc ten fragment, który przyszedł do Ciebie, zatrzymał Cię, jest dla Ciebie ważny. Po coś on przyszedł. Życzę Ci wszystkiego dobrego.